Cześć, siemanko, witajcie na kanale Pawelaco, kanał narzędziowy. Dzisiaj mamy kolejny katalog narzędzi. To są narzędzia ogrodowe, także dużo narzędzi do ogrodu. I tutaj mamy od 17 do 22 kwietnia, ale narzędzia zaczynają się od czwartku 20 kwietnia. Na stronie 20 mamy akumulatorową kosiarkę na 20V, 20V. Czyli możemy zastosować akumulatory z serii X20V Team 4 Ah, 8 Ah. Myślę, że 2 Ah to po prostu to będzie za słabe. Cena 499 zł, 3 lata gwarancji. Szerokość cięcia tej kosiarki to jest 33 cm, wysokość cięcia od 25 do 65 mm i mamy 5 stopni regulacji wysokości. Dodatkowo tutaj mamy wkład do mulczowania do optymalnego ponownego użycia skoszonej trawy w roli nawozu. Obustronny ogranicznik boczny zapewnia precyzyjne koszenie na obrzeżach. Szlifowany nóż ze stali specjalnej. I pojemność zbiornika, który tutaj mamy, to jest 32 litry. Jeżeli chodzi o te kosiarki akumulatorowe, to żadnej z tych kosiarek nie posiadam, nie miałem, nie mogę się wypowiedzieć, jak one pracują, jak po prostu sobie dają radę z trawą. Myślę, że do jakiejś małej powierzchni, małego ogródka i przy takiej niewielkiej trawie to po prostu sobie to radzi. Ale jeżeli możecie, to napiszcie mi w komentarzu pod filmem, jak te kosiareczki się sprawują. Ta 20V i również są te 40V. Na ostatniej stronie w tym katalogu mamy jeszcze kosiarkę marki Parkside Performance. No to już jest sprzęcior wypasiony, silnik bezszczotkowy. Nie wiem, jaki silnik ma właśnie tamta kosiarka, ta zielona, no ale ta kosiarka to jest 40V. Możemy tutaj aż zastosować 4 akumulatory. Mogą to być akumulatory 4 Ah lub 8 Ah. Zalecane jest tutaj 8 Ah, czyli 4 akumulatory 8 Ah. Cena około 1500 zł za samą kosiarkę bez akumulatorów. Trzeba liczyć, że akumulatory będą kosztować około 1500 zł również, po 350 zł za sztukę. No to już cena tej kosiarki to jest około 3000 zł. No 3000 zł to już jest sporo kasy. Jeszcze trzeba mieć ładowarkę do tego, najlepiej tą wydajną, smarta. No to jeszcze cena wzrasta. Ta kosiarka jest jeszcze z napędem. 2 tryby koszenia, tryb automatyczny dla maksymalnej efektywności i wydajności cięcia, tryb Eco do podkaszania. No i oczywiście możemy sobie przy pomocy aplikacji Smart jakoś tam ustawić te parametry koszenia w zależności od tego, jaką będziemy mieć trawę do koszenia, jaki duży obszar do skoszenia. Tutaj mamy 1500 m2. Jeżeli zastosujemy akumulatory 8 Ah, 4 sztuki, no to prawdopodobnie skosimy 1500 m2. 1 ar to jest 100 m2, to tutaj mamy 1500 m2, to mamy 15 arów, czyli dosyć duża powierzchnia, duży obszar do skoszenia. Piszę, że tutaj jest nowość, to chyba nikt jej jeszcze nie posiada u nas, ale jeżeli ktoś już ją wypróbował, kupił ją gdzieś indziej, no to jeżeli może, to niech napisze w opisie pod filmem, jak ona się po prostu sprawuje. Oprócz tego, że możemy zastosować akumulatory 4 sztuki, możemy również zastosować akumulatory 2 sztuki, także nie musimy wkładać tutaj 4 akumulatorów, po prostu będzie krócej działać. Jeżeli zastosujemy akumulatory 4 Ah, no to trzeba tak liczyć na to pewnie, że skróci się ten czas jeszcze o połowę w porównaniu z akumulatorami 8 Ah. Prędkość obrotowa od 2500 do 3300 obrotów na minutę, na biegu jałowym oczywiście. Szerokość cięcia około 47 cm, tam żeśmy mieli w tamtej 33 bodajże centymetry. Wysokość cięcia od 25 do 100 mm i 10-stopniowa regulacja wysokości tego cięcia. Tam było bodajże 65 mm. Pojemność zbiornika około 70 litrów. Jeszcze dodatkowo posiada łagodny rozruch. Dobra, wróćmy jeszcze do początku tej gazetki.
tego katalogu. No tu jest ta kosiareczka na 20V. Tutaj mamy akumulatory 8 Ah 349 zł, 4 Ah 199 zł, to są te smart, a tutaj z ładowarką zwykła dwójka. Strona 24, również tutaj jest nowość. Akumulatorowe nożyce do trawy i krzewów 20V do precyzyjnego przycinania krawędzi trawników i nadawania krzewom perfekcyjnej formy. Cena 149 zł. Bardzo pożyteczne narzędzie do ogrodu i dosyć wydajne w porównaniu z tym akumulatorem wbudowanym tutaj na 12V, co był. Szerokość tego noża to jest 12 cm i 18 cm długość cięcia noża do krzewów. Prędkość 1200 obrotów na minutę tego silnika. Tutaj mamy też na 20V 20V akumulatorowe nożyce do żywopłotu. Długość cięcia około 51,6 cm. Do gałęzi FI 16 mm. Grubość tych gałęzi. 199 zł. Również tego nie miałem, nie posiadałem. Nie wiem, jak to działa. Myślę, że bardzo pożyteczne narzędzia do ogrodu. Z kolei na 26 stronie mamy tutaj akumulatorową pompę do zbiornika na deszczówkę 20V. Wkładamy tą pompę, zanurzamy, tutaj podłączamy przewód, czyli ten wąż. To zawieszamy sobie z baterią, z akumulatorem i po prostu włączamy, ustawiamy sobie i nam to pompuje. Sprawdzimy to w terenie, przetestujemy, zobaczymy, jak to działa. Myślę, że to może być bardzo pożyteczne narzędzie. Ciekawi mnie tylko, czy na przykład jak podłączymy sobie taki pistolet do zraszania na przykład, czy wyłączy się automatycznie, jak na przykład wciśniemy przycisk, na przykład będziemy podlewać ogródek i wyłączymy pistolet, czy po prostu to przestanie pompować, czy to się automatycznie wyłączy. Wydajność 2000 litrów na godzinę, maksymalna wysokość tłoczenia 20 metrów, maksymalna głębokość zanurzenia 1,8 metra, timer nawadniania 5 minut, 10 minut, 15 minut. W zestawie mamy wąż przyłączeniowy 2,2 metra z prowadnicą węża i szybkozłączką, uchwyt ścienny, klips do mocowania, a pod spodem mamy przedłużacz bębnowy 10 metrów, 4 gniazda wtykowe z termicznym zabezpieczeniem przed przeciążeniem, samozamykającymi się składanymi pokrywkami i stabilny stelaż IP4499. Dosyć fajny, ciekawy przedłużacz bębnowy do ogrodu, jest jak najbardziej pożyteczny. Polecam jak najbardziej, posiadam go również. Sprawdza się znakomicie w ogrodzie. Szkoda tylko, że tutaj ta rączka nie jest obrotowa, bo jak zwijamy tego węża, chociaż to ma tylko 10 metrów, to po prostu to się tak obraca w ręku, ale może być. I maksymalne obciążenie po rozwinięciu 2300 W. Strona 27, podkaszarka do trawy na 20 V. 169 zł. Jest u mnie na kanale, także zapraszam do obejrzenia sobie, jeżeli ktoś będzie chciał kupić. Do jakiejś małej trawki wokół drzewek, krawężników różnych, takich pierdółek, no to jest całkowicie dobra podkaszareczka. Także polecam jak najbardziej do takich właśnie zastosowań. Cięcie tylko 25 cm, no ale co tu wymagać od takiej podkaszarki? Ona jest również tutaj składana teleskopowo. Głowica jest obracana od 0 stopni do 180 stopni i 5-krotna regulacja kąta cięcia. W zestawie mamy dwie szpule z żyłką. Jedna szpula jest tutaj w rączce, a jedna jest tutaj założona już na głowicy. Strona 28, akumulatorowa szczotka do fug na 20 V. Bardzo pożyteczne narzędzie. Fajnie możemy sobie tutaj wyczyścić przy pomocy tej szczotki na przykład takie szpary lub drugą szczotką odnowić fugi między płytkami. Także naprawdę fajna rzecz, sprawdzone, działa super.
i możemy wykonać zadanie dosyć szybko. Polecam, jest u mnie na kanale również. Bardzo fajna sprawa. Prędkość obrotowa biegu jałowego 1200 na minutę, a wysokość trzonka, czyli ta regulacja 103 to jest takie minimum. Po rozłożeniu mamy 123 cm. Obok tutaj zupełna nowość, akumulatorowa zamiatarka 20V, czyli na akumulator 20V, 599 zł. Też na ten temat się nie wypowiem, to jest nowość. Może to jest pożyteczne narzędzie, zależy kto jakie ma potrzeby. System mioteł jaki tutaj mamy to są szczotka talerzowa plus szczotka walcowa. Maksymalna wydajność 1800 m2 na godzinę. Pojemność zbiornika około 24 litry. Dodatkowo wbudowana tu jest jakaś rolka kierująca 360 stopni, ułatwiająca manewrowanie. Jeszcze mogę tylko tutaj przeczytać, że do zamiatania na mokro i na sucho ze zdejmowaną końcówką do zamiatania na nierównych powierzchniach. No i tutaj żeśmy już byli. Tutaj mamy tą kosiareczkę Parkside Performance 40V. Po lewej stronie narzędzia ogrodowe po 9,99 za sztukę. Oglądałem je, dosyć to solidnie wykonane, zrobione. Tutaj mamy sekator, był ostatnio również chyba w gazetce za 19,99. Polecam jak najbardziej, bardzo dobry. Produkt polski, kora ogrodnicza, ziemia uniwersalna, 20 litrów 5,99, a tutaj mamy 50 litrów za 18,99. Na pewno dużą zaletą tej kosiarki jest to, że po prostu jest na akumulator i ona tak nie hałasuje jak spalinowa, to jest jedno. Drugie to nie mamy dodatkowo tych spalin z kosiarki, no ale jeżeli chodzi o po prostu wydajność, wszystko zależy od tego jaką będziemy mieć trawę, jak będziemy dbać o ten trawnik, czy ona sobie będzie z tym radzić, czy nie, ale jakbym miał wydać 3000 zł, to oglądałem właśnie niedawno za 1700 zł, taka sama szerokość koszenia, Stila za 1700, Stiga również w tej cenie i Makita spalinowa również za 1700 zł, także myślę, że wybrałbym tamten sprzęt, ale jak to woli, teraz wszystko jest eko. Także to tyle, trzymajcie się, cześć, do następnego filmu, hejka.